Dotychczas wymienialiśmy oświetlenie w samochodzie. Dostęp do niektórych źródeł światła był dziecinnie prosty, innym razem bywało nieco trudniej. Nie obyło się też bez lutowania. Po wymianie wszystkich fabrycznych źródeł światła pora dołożyć coś od siebie. Na oświetlenie przestrzeni nóg składają się dwie lampki z wtyczkami oraz przewód dwużyłowy. Opcjonalnie możemy wykorzystać również oryginalne konektory. Jako źródeł światła użyłem bardzo popularnych lampek z grupy WAG. Są powszechne i w miarę tanie, a dołączone wtyczki pozwalają na prosty montaż i demontaż konektorów. Dodatkowo w miarę łatwo będę mógł je przerobić w przyszłości. Mogłem co prawda postawić na uniwersalne taśmy LED, ale zależy mi, żeby oświetlenie wyglądało jak fabryczne. Lampki zasilane są przez żarówki W5W, które na starcie postanowiłem wymienić na LEDowe odpowiedniki. Do zdemontowania obudowy wykorzystuję plastikowe łopatki, podważając lampkę wzdłuż krawędzi. Mocowania znajdują się w przedniej i tylnej części. Żarówka pasuje w obu kierunkach, więc jeżeli po podłączeniu napięcia nie świeci, wystarczy ją obrócić. Porównanie tradycyjnej żarówki do LEDowego odpowiednika nie pozostawia wątpliwości. Jest jaśniej, a światło rozprasza się na większej powierzchni. Wciskam więc obudowę i biorę się za demontaż wnętrza. Plastikowa osłona pod kierownicą mocowana jest na dwóch śrubach. Po ich odkręceniu podważamy obudowę wzdłuż krawędzi, wypinając plastikowe zatrzaski. Po zwymiarowaniu lampki dociąłem z kartonu szablon otworu w taki sposób, aby trzymała się ona dosyć ciasno, lecz dała się łatwo demontować. Otwór można wykonać w kilku miejscach na płaskiej powierzchni osłony. Zdecydowałem się jednak wyciąć go bliżej środka pojazdu. Po przyklejeniu szablonu wiercę po obwodzie, a następnie wycinam otwór multiszlifierką. Podczas cięcia nie warto się jednak śpieszyć, tak żeby otwór był symetryczny, a przede wszystkim użyteczny. Lepiej wykonać cięcie kilkukrotnie niż zrobić za dużą dziurę i kombinować z mocowaniem lampki. Odcięty plastik nie chciał się jednak oderwać. Okazało się, że od wewnętrznej strony trzyma go wzmocnienie, które również odciąłem. Tak przygotowaną dziurę wyrównuję pilnikiem. Otwór jest symetryczny i nawet nieco za ciasny. Od wewnętrznej strony usuwam także wygłuszenie. Demontaż od strony pasażera wymaga nieco więcej pracy. Po otwarciu i odkręceniu mocowania schowka wypinam go, pociągając do siebie. Dolna osłona trzyma się na trzech plastikowych ząbkach, które demontujemy, pociągając plastik do siebie, a następnie ściskając i wpychając ząbki w dół. Po tej stronie otwór na oświetlenie możemy wykonać na dużo większej powierzchni. Odradzam jednak środkową część ze względu na sterownik, o który będzie haczyć obudowa lampki. Tutaj również zdecydowałem się na obszar blisko konsoli środkowej. Miejsce jest wystarczająco, łatwiej będzie przeprowadzić przewody, a oświetlenie będzie symetryczne.
Analogicznie przyklejam szablon, wiercę, wycinam otwór i wyrównuję go pilnikiem. Lampka wskakuje na swoje miejsce, a ja zabieram się za jej podłączenie. Oświetlenie będzie wpięte w główną lampkę pod sufitki. Wtyczka zasilająca znajduje się w tablicy rozdzielczej za szufladką na dokumenty. Wypinając wtyczkę, lampka gaśnie. Jesteśmy więc na dobrej drodze. Przewód zasilający jest niezwykle krótki, więc demontuję także lewy nawiew. Ten zaś trzyma się na plastikowych ząbkach po obwodzie. Podważamy go od spodu i wysuwamy do siebie. Wtyczka zawiera 3 przewody, z których do czerwonego podepniemy masę, a z zielono-białego weźmiemy zasilanie. W tym momencie sugeruję też odpiąć akumulator. Sterownik oświetlenia nie jest w żaden sposób zabezpieczony, więc jakiekolwiek zwarcie powoduje, że lampka będzie świecić cały czas albo zgaśnie na zawsze. Winowajcą okazał się ten MOSFET, który jest trudno dostępny i pozbawił mnie oświetlenia na kilka miesięcy. Dlatego też proszę o łapki w górę za poświęcenie przy powstawaniu tego odcinka. Postanowiłem wypiąć piny, żeby uzyskać więcej miejsca i wpiąć się w przewód. Z perspektywy czasu polecam jednak podpiąć się od strony słupka A, którego demontaż ogranicza się do wypięcia zatrzasku. Aby tego dokonać, pociągamy słupek do siebie, a następnie w górę i wypinamy mocowanie zatrzasku. Przewód zasilający lampki rozdzielam, lutuję i zabezpieczam. Schemat podłączenia znajdziecie w opisie filmu. Teraz kolejno wpinam się w przewody zasilające i zabezpieczam połączenie termokurczkami. Jak wcześniej wspominałem, miejsca jest niewiele, przewód za krótki, a lutowanie wymaga wprawy, więc to podejście tylko dla największych masochistów. A jeżeli uszkodzicie oryginalne konektory, link do nowych znajdziecie w opisie. Dużo łatwiej będzie podpiąć się od strony słupka lub korzystając z szybkozłączek. Przeciągnięte przewody owijam taśmą parcianą, dzięki czemu nie zostaną uszkodzone i łatwiej będzie je ogarnąć. Żeby zrobić sobie więcej miejsca, wyciągam grzybek mocujący dywanik i przeciągam przewód przez konsolę środkową. Do zaciskania konektorów warto zaopatrzyć się nawet w najtańsze narzędzie, a że robię to po raz pierwszy, zaciskam konektor na kilka razy. Tak przygotowane wsówki umieszczam we wtyczce i zatrzaskuję. Po drugiej stronie sytuacja wygląda tak samo, z wyjątkiem niewielkiego skrócenia przewodu. Podłączam wtyczkę zasilającą i porządkuję instalację za pomocą opasek zaciskowych.
Na koniec montuję klipsy, obudowę, schowek oraz lampki. Wpinam również szufladkę na dokumenty oraz kratkę nawiewu i zapraszam na finał. Oświetlenie wygląda niemal jak fabryczne i działa tak samo jak górna lampka. Lampki rozświetlają się po impulsie zamka centralnego lub po otwarciu drzwi, a gasną po ich zamknięciu. Tak samo jak w przypadku przekręcenia kluczyka w stacyjce czy zamknięcia samochodu. W ten sposób niewielkim kosztem uzyskujemy nowy wygląd oświetlenia wnętrza, znany chociażby z droższych modeli. Dajcie znać w komentarzach, jak podoba Wam się takie oświetlenie i jaką modyfikację chcielibyście zobaczyć w przyszłości. Zostaw również subskrypcję, żeby nie przegapić przyszłych modyfikacji samochodu, a będzie ich jeszcze kilka w tym roku. Tymczasem ja się z Wami żegnam, do następnego, cześć!